Jeden z filmów naszego cyklu opowiadającego o największych epidemiach w historii ludzkości poświęciliśmy zmaganiom starożytnych Rzymian z ospą prawdziwą. Dziś ponownie przyjrzymy się tej chorobie, która nawiedziła Wrocław latem 1963 roku. Ospa pojawiła się we Wrocławiu za sprawą oficera służby bezpieczeństwa przebywającego w Indiach. Po powrocie do kraju zdiagnozowano u niego malarię, którą szybko wyleczono i zezwolono na jego powrót do domu. Okazało się jednak, że jest chory także na ospę prawdziwą, którą zdążył zarazić tylko jedną osobę, salową, która stała się wtórnym źródłem epidemii. Choroba szybko się rozprzestrzeniała. 17 lipca ogłoszono stan epidemii, który trwał do 19 września. Wrocław został odgrodzony od reszty Polski kordonem sanitarnym. Milicja kontrolowała podróżnych na drogach wylotowych miasta. Odmawiano sprzedaży biletów pociągowych osobom bez ważnych szczepień. W mieście pojawiły się plakaty z napisem „Witamy się i żegnamy bez podawania rąk” oraz miski z wodą i chloraminą, w której można było umyć ręce, by w ten sposób uniknąć zakażenia. Mimo tych środków ostrożności ospa dotarła do 5 innych województw. Chorych i podejrzanych o kontakt z nimi umieszczano w izolatoriach, które powstały m.in. w Praczach Odrzańskich i na Psim Polu. W nieodległej od Wrocławia miejscowości Szczodrę powstał specjalny szpital przeznaczony dla ofiar epidemii. Niestety zdarzały się przypadki ucieczek, jak ta, która miała miejsce w szpitalu przy ulicy Rydygiera, gdzie w piwnicach chorzy odkryli przejście prowadzące do miasta. Ostatniego pacjenta udało się złapać 3 dni po ucieczce. Ważnym elementem walki z ospą było objęcie społeczeństwa programem szczepień. Za uchylanie się od szczepionki groziła kara więzienia do 3 miesięcy lub grzywna w wysokości 4,5 tysiąca złotych. W ten sposób udało się zaszczepić około 8 milionów osób na terenie całego kraju. Łącznie zachorowało 99 osób. Wśród nich największą część stanowili pracownicy służby zdrowia. Zmarło 7 zakażonych. Najstarsza ofiara miała 83 lata, najmłodsza zaledwie 5 miesięcy. Polska nie była jedynym krajem, który zmagał się z ospą po II wojnie światowej. Podobne epidemie pojawiły się w 11 innych krajach. Ostatnia z nich miała miejsce w Jugosławii w 1972 roku. 8 lat później Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłosiło zniknięcie wszystkich ognisk choroby i tym samym jej ostateczną eliminację. Wrocławska epidemia stała się tematem dla kilkunastu książek beletrystycznych i dokumentalnych, między innymi autorstwa lekarzy biorących w niej udział: Michała Sobkowa, Ospa we Wrocławiu, Jerzego Bogdana Kosa, Epitafium dla ospy, a także tematem dla reportażu Jerzego Ambroziewicza Zaraza, na podstawie którego Roman Załuski zrealizował film o tym samym tytule.